Myślę, że to nie powinno w ogóle być na wizji. Już tyle razy sobie udowodniłam, że jestem silną osobą, że mam silną osobowość i że nie zwieszam głowy nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, że jakakolwiek bariera czy przeszkoda na mojej drodze nie jest mi już straszna. Miałam przyjemność oglądania na żywo Michała Kubiaka na boisku. Wow! Mam taką możliwość, żeby zmienić narodowość i żeby grać jako Turczynka w tureckiej lidze. W siatkarskich perłach odkrywamy kulisy i momenty, które zawodnicy i zawodniczki wolą czasem przemilczeć. Zadajemy też pytania, których nikt jeszcze im nie zadał. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Siatkarskie Ligi. Cześć wszystkim. Kochani, dzisiaj lecimy prosto do Turcji, bo w siatkarskich perłach gościem moim i waszym będzie Julia Szczurowska. Cześć Julka. Cześć, witam. Kochana, na początek szybkie strzały, więc też liczę na szybkie odpowiedzi, a później będziemy rozwijać się i na pewno będę próbowała wyciągnąć z ciebie jak najwięcej. A na start, gdybyś musiała prowadzić sklepik, co byś w nim sprzedawała? Ciuchy, zdecydowanie. Ja też. Wpadałabym, na pewno. Byłabym przekonana jestem, że Zapraszam. przekonana jestem, że trafiłam tam na jakieś fajne perełki, nomen omen. Stabilność czy ryzyko? Stabilność, Co bardziej boli? Krytyka czy obojętność? obojętność, Najczęstszy temat rozmów w szatni, który wcale nie dotyczy siatkówki. faceci. Gdybyś mogła na jeden dzień być zupełnie anonimowa, co byś zrobiła jako pierwsza? A, myślę, że nie ma takiej rzeczy, której nie mogę zrobić, będąc Czyli, siatkarką. no okej. Ulubione domowe jedzenie, które natychmiast przenosi cię w przeszłość. Pierogi. Kropka. To teraz, jak już zaczęłyśmy trochę o tym dzieciństwie, bo domyślam się, że to gdzieś tam wracasz myślami, myśląc o tych pierogach do dzieciństwa, to powiedz mi, jakim ty byłaś dzieckiem? Czy ty byłaś dzieckiem takim nie do końca grzecznym, czy właśnie raczej takim bezproblemowym? Dzieckiem byłam bezproblemowym, nastolatką byłam problemową. Czyli Zdecydowanie. wtedy odpalałaś wrotki, a początek Tak, taki odpaliłam wrotki. No i pięknie, trzeba się wyszumieć. A za co najczęściej byłaś upominana? Za jakiegokolwiek rodzaju nieposłuszeństwo. Ja miałam w nawyku niesłuchanie moich rodziców najukochańszych. Zawsze chciałam robić wszystko po swojemu, więc do tej pory mi to wypominają. A gdybyś zrobiła tak, jak ci mówiliśmy, no nie byłabym sobą. No oczywiście, że tak. No i to jest piękne. A co potrafiło cię w dzieciństwie pochłonąć tak bez reszty? Co lubiłaś robić? Myślę, że jakiegokolwiek rodzaju sztuka od zawsze była jakąś tam moją pasją, twórczość, sztuka sama w sobie i zawsze jakieś tam szkice, rysunki czy później tatuowanie, zawsze mnie to pochłaniało na Mhm. długie godziny. Okej. To ten sport, bo sztuka ze sportem to tak, wiesz, nie do końca wydawałoby się, że idzie to w parze. To ten sport wygrał na jakim etapie? Co się wydarzyło właśnie, że poszłaś nie tą drogą, a wybrałaś tę? Myślę, że sport nie wygrał, a doznał spokoju i takiego trochę balansu między jednym a drugim, Mhm. bo uważam, że nawet jako siatkarka to nie wyklucza mnie z posiadania normalnego życia i nudnego życia, czy takiej takiej pracy, która wiąże się tylko i wyłącznie z siatkówką. Bo do tej pory mam dużo wspólnego ze sztuką, czy z tworzeniem, czy z taką pracą kreatywną i na pewno z tego nigdy nie zrezygnuję i uważam, że to może iść ze sobą w parze i się nie Mhm. wyklucza. Zdecydowanie. A co kiedyś doprowadzało cię do szału, a teraz się z tego śmiejesz? Myślę, że mój brat. Zdecydowanie.
Mój brat był powodem dla moich wielu załamań nerwowych i nie tylko. Naprawdę był przeenergicznym dzieciakiem i Mhm. zawsze dawał mi do wiwatu, a teraz jak sobie o tym pomyślę, to mam uśmiech na Mhm. twarzy i tylko dobre wspomnienia z tego Mhm. okresu. To powiedz mi, co robisz, kiedy już masz takie poczucie, że nie mam siły? Rzadko się to zdarza, Mhm. ale jak się to zdarza, to myślę sobie o wszystkich trudnościach, które już pokonałam na swojej drodze i o tych ciężkich czasach, które przeszłam i to sprawia, że czuję się lepiej, bo skoro potrafiłam przejść przez taką i taką sytuację, wyjść z niej z podniesioną głową, to dlaczego nie mogłabym sobie poradzić w tej sytuacji, w Mhm. której jestem aktualnie? I to daje mi taką motywację do działania, że, już tyle razy sobie udowodniłam, że jestem silną osobą, że mam silną osobowość i że nie zwieszam głowy nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, że jakakolwiek, bariera czy przeszkoda na mojej drodze nie jest mi już straszna. A z natury jesteś optymistką? Eee, realistką. Mhm. Myślę, że raczej, bazuję swoje jakby przekonania staram się bazować je na faktach niż na uczuciach, no ale czasami te uczucia biorą górę, ale myślę, że, posiadanie tych uczuć i bycie osobą emocjonalną tylko mnie wzmacnia, a Mhm. nie a nie osłabia. To a propos wzmacniania, to jak, podchodzisz, do, jakby swojej wartości? Może tak, górnolotnie, to zabrzmi, ale, oceniania siebie przez pryzmat meczów, przez pryzmat wyników. Myślę, że kiedyś było to, bardzo uzależnione od mojego poczucia własnej wartości. Mhm, Ale im starsza jestem, im więcej tych meczów, już rozegrałam, tym bardziej, dochodzi do mnie fakt, że moja, wartość czy moja samoocena nie jest, w ogóle uzależniona od siatkówki, mhm, bo wiem, co sobą reprezentuję, wiem, jakie mam wartości, wiem, że jestem bardzo rodzinną osobą, wiem, że mam silny charakter i że nigdy się nie poddaję i, to tylko upewnia mnie w tym, że nawet jeżeli mam zły dzień, jeżeli zagram zły mecz, to nie znaczy, że moja wartość jakkolwiek spada, bo mhm. patrzę na siebie jako na większy obraz, który ma w sobie bardzo dużo detali i każdy z tych detali jest, na pewno bardzo ważny. Tak. A do kogo dzwonisz, jak, masz takie poczucie, że wiesz, życie cię przerasta albo że jest trudno po prostu? Mhm. Zawsze takim, emergency telefonem dla mnie był mój dziadek. Mhm, Ale od kiedy go już, ze mną nie ma, no to w sumie nawet w takich najgorszych sytuacjach jak już naprawdę nie mogę znieść, tego wszystkiego, co się dookoła mnie czasami dzieje, no to nie dzwonię, tylko idę, wracam do domu i rozmawiam z moim chłopakiem. mhm. I myślę, że on jest taką ostoją dla mnie w tym momencie, że wiem, że zawsze mnie wysłucha i, e, też mnie, wspomoże dobrą radą, bo skończył, psychologię w Stanach, więc, od psychologicznej strony jestem zabezpieczona. No, nie może być nic lepszego. Słuchaj, przychodzisz do domu wkurzona i wiesz, tam czeka na ciebie, terapia, ale w taki dobry sposób i jeszcze na miejscu. Dokładnie tak, Świetnie. A dokładnie. stresuje cię jeszcze w ogóle siatkówka, czy to już jest taki zdrowy stres, tak to nazwę? Siatkówka sama w sobie mnie nie stresuje. Granie w siatkówkę mnie nie stresuje. Stresuje mnie wszystko, co się dzieje poza boiskiem, bo Mhm, niestety tych rzeczy jest więcej, niż by się wydawało i na pewno jest to czasami przytłaczające, układy, dogadywanie się jakieś z menadżerami, nie z menadżerami, z klubami, jakieś faworyzowanie. Jest mnóstwo, ta lista rzeczy, które nie są związane typowo z graniem, jest naprawdę bardzo długa i wydawałoby mhm, się, że granie w siatkówkę jest super przyjemne i jest to taka łatwa robota i łatwa praca i łatwy lifestyle, ale no niestety
Rzeczywistość jest taka, że rzeczy pozasiatkarskich, z którymi my jako siatkarki musimy się, czy siatkarze musimy się zmagać, Mhm. jest naprawdę bardzo długa i jest to czasem przytłaczające, nie będę kłamać i myślę, że to jest ta część sportu, która Mhm. powoduje we mnie jeszcze jakikolwiek stres. Mhm. No tak, to rzeczywiście osoby ze środka zdają sobie i jakby widzą ten wachlarz, że ta siatkówka i boisko to jest jakiś tam ułamek tego środowiska sportowego, nie? A ty kiedyś z jednych z rozmów wspomniałaś, że przeszłaś taką, wiesz, przemianę, taką, no mentalną przede wszystkim. To powiedz mi, co było, co się zmieniło i co było takim bodźcem? To był proces? Czy to było jedno wydarzenie, które sprawiło, że coś się zmieniło, że twoje spojrzenie się zmieniło? Myślę, że ciężko jest mówić o jednym wydarzeniu, które Mhm, spowodowałoby tak wielką zmianę w moim życiu. Był to zdecydowanie bardzo długi proces, mhm, który zaczął się już myślę, kiedy wyjechałam do Francji za granicę w wieku 17 lat. To już mnie nauczyło być zdecydowanie bardziej dojrzałą osobą, i odpowiedzialną osobą. No, ale niestety te przykre doświadczenia, jakich doznałam na mojej drodze przez ostatnie 2 lata, ukształtowały mnie jako człowieka pod wieloma względami. mhm, Nauczyły mnie doceniać wiele rzeczy i nauczyły mnie cieszyć się każdym dniem i z każdego dnia wyciągać jakąś lekcję, nawet z tych przegranych meczy czy złych treningów, wcześniej wspomnianych. Myślę, że stres, to nie jest mój główny czynnik w takich sytuacjach. mhm, I wiadomo, że są, cięższe dni, ale przez to właśnie, że pozwoliłam sobie w pełni się zagoić mhm, po tym wszystkim, co się wydarzyło, sprawiło, że, na wiele rzeczy patrzę już z kompletnie innej perspektywy. mhm. A jaka ty jesteś? Ściągasz strój sportowy. To jaką kobietą jesteś? Świetną. No, w to nie wątpię, widzę. No. Um, Na pewno jestem bardzo rodzinna, jestem otwarta na ludzi, i jestem na pewno przyjacielską osobą, i pogodną. Mhm, Może nie wyglądam na taką na boisku, bo wiadomo, że ta mina meczowa jest kompletnie inna niż moja osobowość, ale myślę, że to by wiele ludzi zaskoczyło, jaką jestem osobą poza boiskiem i jest to na pewno dalekie od moich krzyków i wrzasków boiskowych i, jestem zdecydowanie bardziej spokojną osobą. Mimo że jestem szalona, no to że tak powiem, w ognisku, domowym jestem raczej spokojna i wyluzowana. mhm. To jaki mit na twój temat najbardziej cię irytuje? Szczerze powiedziawszy, już mnie nic nie irytuje. Mhm. Jeżeli No. ktoś ma ze mną To jest ta problem, przemiana, słuchaj, wiesz, że po prostu dojrzałaś do tego, że nie podoba ci się. Nie. nie, kompletnie nic mnie już nie rusza. Na Mm, jakiekolwiek plotki na mój temat, jakiekolwiek, dywagacje czy rozmowy, na temat mojego charakteru, kompletnie mnie nie dotykają i czasami mnie nawet śmieszą. Jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem ze mną, to zawsze może, do mnie zadzwonić i ze mną na ten temat porozmawiać. No a jeżeli nie ma mojego numeru, no to to niewiele może powiedzieć. Bang. dokładnie. No, Więc tak, tyle w tak, no temacie. tyle w temacie. No dobra, a powiedz mi, bo tak wspomniałaś o tym, wiesz, że poza boiskiem, na boisku szaleństwo ma swój obraz, swoją postać, a poza boiskiem, co zrobiłaś takiego szalonego? Na pewno było tego dużo, jak się mogę domyślać. A Ale co ci przychodzi? myślę, że to myślę, że to, nie powinno w ogóle być na wizji. No. Ale, o Jezu. No dobra, poza tymi rzeczami, które musiały być wycięte, z tego nagrania, no to myślę, że, em,
no, takie rzeczy, które powodują wystrzały adrenaliny, typu na przykład, nie wiem, skoki ze spadochronem. Mhm. To są takie aktywności, które przyciągają moją uwagę, nie powiem, że nie. Mm. No ale wiadomo, oficjalnie przyznać się do tego nie mogę, no bo jestem siatkarką. No wiadomo. No, więc kontrakty mają swoje rzeczy, do których jesteś zobligowana, no ale słuchaj, wszystko, emerytura się sportowa i wtedy lecisz. No, a teraz Dokładnie. w międzyczasie, jak tam za kulisami możesz, no to Mhm. znam siatkarzy, którzy jeździli, nie wiem, na nartach i wiesz, kask i jazda. No, trzeba też korzystać z życia, ale umiejętnie i zdrowo, no bo to zawsze niesie ze sobą jakieś konsekwencje i ta świadomość o tych konsekwencjach na pewno jest istotna. No okej, a jeszcze tak wróćmy sobie do takiego mentalu twojego i wiadomo teraz, nie wiem, choćby nawet chyba ostatni mecz, 25 punktów, znakomicie sobie radzisz. W tym sezonie na pewno, zbierasz tam laury, ale też masz na pewno momenty, gdzie jest trudno. To, jak ty ze sobą rozmawiasz? Co sobie mówisz? Jesteś taka czuła dla siebie? Jesteś dla siebie taką przyjaciółką? Gdzieś tam bardziej taką opiekuńczością się otaczasz, czy bardziej tak jesteś wrogo nastawiona do siebie? Wiesz, o co mi chodzi? Czy jakby ten dialog twój wewnętrzny po prostu jesteś dla siebie katem po prostu? Czy właśnie tą opiekunką? Myślę, że na pewno nie jestem dla siebie katem, Mhm, ale bazuję swoją opinię na faktach, na liczbach, na wideo, na moim performansie i na moim odczuciu pomeczowym. mhm, Na pewno po każdym meczu próbuję robić sobie taki krótki sprawdzian, czy spełniłam wszystkie swoje cele na ten mecz, czy zrealizowałam jakieś moje założenia taktyczne, czy nietaktyczne, jakiekolwiek moje cele. Patrzę pod tym kątem. Jeżeli czegoś mi brakowało, jeżeli z czegoś nie jestem do końca, z czymś nie jestem do końca usatysfakcjonowana, no to wtedy traktuję taki mecz jako lekcję. Nie traktuję go jako koniec świata mhm, czy coś negatywnego, a wręcz przeciwnie, uważam, że dużo więcej można się nauczyć ze swoich porażek niż ze zwycięstw. mhm, I myślę, że gdyby do tej pory moja droga była usłana różami, samymi zwycięstwami, samymi laurami, no to nie byłoby ze mnie dobrej siatkarki, a wręcz przeciwnie. Więc z każdego takiego meczu próbuję wyciągnąć jak najwięcej. No ale nie będę ukrywać, że nie jestem dla siebie zbyt łaskawa i wymagam od siebie bardzo dużo, mimo że czasami jestem jedyną osobą, która od siebie aż tyle wymaga. mhm, Mimo że klub może być usatysfakcjonowany, czy trener może być usatysfakcjonowany, przybijać mi piątkę po meczu i mi gratulować, czy mówić, że jest naprawdę zadowolony. Czasami w moim performansie brakuje czegoś, co założyłam sobie sama i do czego ja dążę, bo wychodzę z założenia, że tylko ja znam swój pełny potencjał i tylko ja wiem, jak wielkie są moje marzenia i ja wyciągam z tego konsekwencje i tylko ja mogę być dla siebie tą osobą, która faktycznie może powiedzieć po meczu, czy ten mecz był dobry, czy nie. mhm. To teraz przejdziemy sobie do pytań od kibiców. Mamy Mhm. tutaj w Siatkarskich Perłach taki stały element, i właśnie, gdzie kibice mogą zadać wcześniej pytanie do naszego gościa. Do ciebie było ich naprawdę sporo, od polskich do zagranicznych kibiców, więc po prostu no, musimy wyłapać kilka. No bo wszystkich nie jesteśmy w stanie zadać. I ja sama miałam cię zapytać, bo powiedziałaś, może nawiążę do tego i zacytuję. Może dostanę turecki paszport, ale ludzie mówią, że to szaleństwo. I i teraz ja to cytuję, a tutaj proszę od kibiców, bo też ich to ciekawi.
I tu mieliśmy 2 komentarze w związku z twoją wypowiedzią. Czy ta wypowiedź odnośnie potencjalnego starania się o grę w reprezentacji Turcji w przypadku braku powołania do polskiej kadry były powiedziane z przymrużeniem oka, czy jednak jest w tym odrobina prawdy, ale też Music and Jewelry pyta, czy pomysł z podwójnym obywatelstwem jest prawdziwy, czy to tylko plotka. Dawaj. No dobrze, tak myślałam, że do tego dojdzie. No, Okej, to będzie moja pierwsza jakakolwiek odpowiedź na to pytanie, bo unikałam jej jak ognia do tej pory. dziękuję. Tak. Ale dobrze, myślę, że już czas najwyższy powiedzieć coś na ten temat. Myślę, że no, dobre parę osób zastanawia się, czy to faktycznie jest prawdą. Otóż tak. Em, Mam taką możliwość, żeby zmienić narodowość i żeby grać jako Turczynka w tureckiej lidze i zarabiać większe pieniądze. Tak, to jest prawda. Mam taką możliwość. Ale nie, nie zrobiłam tego i myślę, że moje serce i moja ambicja i moje marzenie na to, żeby być w reprezentacji Polski i żeby kiedyś w niej zagrać, mi na to po prostu nie pozwoli. Mhm. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich benefitów finansowych, jakie by mnie czekały, gdybym to zrobiła i dużo wyższych zarobków, zabezpieczenia przyszłości dużo szybciej niż będzie mi to umożliwione, będąc Polką najzwyczajniej w świecie. Mimo tych wszystkich pozytywnych stron, myślę, że po prostu nie jestem w stanie. Z racjonalnego punktu widzenia byłaby to dobra decyzja finansowo, byłaby to na pewno mądra decyzja, stojąc twardo na ziemi i myśląc o przyszłości. Ale jest we mnie nadal ta mała Julka, która chce zagrać w kadrze Polski i myślę, że ona nigdy ze mnie nie wyjdzie i dopóki ta mała Julka ma coś do powiedzenia, no to na pewno nie zmienię narodowości. I niech tak zostanie, a ja to spuentuję tak, że po prostu rób wszystko to, co jest z tobą w zgodzie i to, jak czujesz. Kolejne pytanie. Tutaj może przejdziemy, żeby też dać się wypowiedzieć kibicom zagranicznym, których tutaj nie brakowało. She looks so attached to Turkey. What does make Turkey different or special for her? My boyfriend. To na pewno. Tak, no na pewno mój partner. Mhm. Na pewno mój partner. Na pewno to, że Turcja ugościła mnie z otwartymi ramionami i bardzo doceniają tutaj moją grę na boisku i mój wkład w po prostu siłę drużyny. Mhm. Czego nie mogę powiedzieć do końca o niektórych polskich klubach i tutaj dostałam dużą szansę na początku. Od razu byłam brana pod uwagę jako pierwsza atakująca i myślę, że udowodniłam, że w pełni zasługuję na tą pozycję. I kontynuuję tą pracę, którą zaczęłam tutaj i wyrabiam sobie imię i nazwisko, które myślę, że za parę dobrych lat będzie jeszcze silniejsze niż jest teraz. Mhm. Mm, Od Tika Cyrus pyta. If she wanted to take one trait from her teammates, what would it be? To tak może też zatłumaczyć, co byś chciała wziąć po prostu od jaką cechę od twoich dziewczyn z zespołu? Um, Chciałabym tak jak niektóre z nich się tak niczym nie przejmować. Mm. Tak po turecku, po prostu. Tak, i mieć takie Mm. aż tak wyluzowane Mhm. podejście do tego, co robię Mhm. i, no, to by ułatwiło moje życie na pewno. Takie No. podejście. No i jeszcze jedno pytanie od zagranicznego kibica. Who are the
she thinks are the best. Czyli może wybierzmy jednego atakującego, atakującą, który jest dla ciebie top of the top, najlepszy. Top of the top, atakujący. No ciekawe, to w sumie jest pytanie. No z kobiet myślę, że z aktualnie grających zawodniczek, no to Izabela Hack mm, albo Antropowa, też bardzo, bardzo ceniona, bardzo dobra zawodniczka. U mężczyzn em, hmm, no szczerze powiedziawszy, to chyba nie mam takiego jednego, co bym powiedziała, że Ulubionego. wow, No i tak, że ten jest najlepszy. mhm, Przyjmujących, co już nie grają, tak. mhm, To mam takich, co będą w moim sercu na zawsze, bo przez nich, przez tych paru zawodników naprawdę zakochałam się w siatkówce na amen. I przede wszystkim w tym, jak oni reprezentowali ten sport i jaki charakter pokazywali na boisku. mhm. A kto Między skradł w twoje innymi, serce? Mhm. o Boże, Kubiak. Mm, no tak. Żywa jako międzynarodowa gwiazda Mhm, i zawodnik, który był technicznie nie do dotknięcia. No ale jeżeli chodzi o charakter na boisku i taką charyzmę i takiego walczaka, mm. którego oglądałam jeszcze jako małolata, no to zdecydowanie Kubiak. Matko Mhm. Boska. No tak, Wszyscy, Kubi wyjątkowy. tak, to były te lata jego naprawdę wielkiej świetności i te Mistrzostwa Świata to w 2014 roku, dobrze Mhm. mówię? Tak. W 2014, tak, właśnie, no to miałam przyjemność oglądania na żywo Michała Kubiaka na boisku. Mm. Wow! No to dziękujemy, Michał Kubiak. Dzięki Kubi, tak, że Julkę mamy dzięki tobie tutaj, że był inspiracją na pewno. Woo! Tak, na pewno był wielką inspiracją Mm, dla charakteru i dla jakiegoś tam e, imidżu, który chciałam zbudować dla siebie, mhm, na pewno. mhm. Fajnie. No i ostatnie pytanie tutaj jeszcze dorzucimy. Od polskiego kibica. Czy kwestie takie jak suplementacja, odpowiednia dieta, praktyki relaksacyjne lub praca z psychologiem są częścią twojego przygotowania? I czy mimo młodego wieku doświadczyłaś kiedyś wypalenia zawodowego lub takiego spiętrzenia problemów zdrowotnych, finansowych bądź mentalnych, że myślałaś o zakończeniu przygody ze sportem? Wow! Wow. Prawie spróbowałam na jednym tchu. No, naprawdę Czekam na odpowiedź. imponujące Tak, pytanie. pytanie naprawdę takie Okej, bardzo dobrze. kompleksowe, więc Bardzo, słuchamy. bardzo. Mhm, No dobrze, no to tak od początku. Suplementacja, dieta, jakieś tam zabiegi regeneracyjne, tak jak najbardziej, regularnie i staram się dbać o to, no bo jednak wiadomo, moje ciało to moja inwestycja i moje narzędzie pracy, więc dieta, tak. Nie mam czasu na gotowanie. Mam catering dietetyczny, e, więc tak, dieta jest zapewniona. Kalorie są policzone, wszystko jest tak, jak powinno być. Suplementacja, również o nią dbam. Witaminy, białko, wszystko, co potrzebne dla sportowca jest dostarczane regularnie. No i oczywiście regeneracja, najważniejsza sprawa. No, po każdym meczu staram się znaleźć dla siebie godzinę czy dwie w spa, czy na jakimkolwiek basenie, żeby to ciało odnowić i żeby było od poniedziałku gotowe do pracy. Em, A dalej, co tam jeszcze było? No, Wizyty. czy miałaś taki moment po prostu, że rzeczywistość cię przytłoczyła, że kiedyś chciałaś rzucić siatkówkę i sportowe życie? Mm, Nie wiem, czy miałam taki moment. Były momenty, w których myślałam, czy to wszystko jest tego warte, Mhm, czy te poświęcenia, czy te operacje, czy powroty po tych operacjach są na pewno tego warte, tego gonienia białego króliczka i nie pytanie, czy kiedykolwiek go dogonię.
Zastanawiałam się, tak, pojawiały się takie pytania w mojej głowie, czy to jest faktycznie tego warte, bycie z dala od rodziny i tego typu problemy. Ale zawsze dochodziłam do takiego wniosku, że czasu już nie cofnę, robię to, co kocham i jeżeli, mam nadzieję, będę miała w przyszłości swoje dzieci, to będę chciała im opowiadać o tym, jak, ich mama spełniała swoje marzenia i mimo tam przeciwności losu, się nie poddała i chcę być tym wzorcem dla moich dzieci i dlatego też nie zwiesiłam głowy i myślę, że dlatego do tej pory gram w tą siatkówkę. Mhm. Fajnie. Opowiadałaś tam suplementacja, dieta, tutaj wiesz, wszystko pod zegarek. To jakie jest twoje guilty pleasure? Musisz coś mieć. Oczywiście, że mam. No, ja mam, słodki ząbek. Jestem słodki ząbek i jak tylko jest okazja, żeby, wiadomo, na wszystko jest czas i miejsce, ale po na przykład takim, nie wiem, dobrym meczu albo po prostu jak mam ochotę i mam słabszy dzień, to sorbet cytrynowy. Mhm. To Uwielbiasz? sorbet cytrynowy. No, O nice. Jezus, kocham. O, fajnie. Am, jeszcze takie mi przychodziły, tam dużo gadałyśmy tutaj i też podało, mówiłaś o tej suplementacji, psycholog, gorsze, trudne momenty i te lepsze. I jak wyobrażałaś sobie kiedyś życie zawodowego sportowca, to co teraz już, jak jesteś w środku, wydaje ci się i jakby było największym kłamstwem? Oj, dużo jest takich rzeczy. Moje Mhm. wyobrażenie, na temat profesjonalnego sportu i tego sportu na najwyższym poziomie, jak byłam młodsza, było kompletnie inne. Wydawało mi się, że, idąc do, jednej z najlepszych lig na świecie, czy będąc już na takim poziomie, międzynarodowym, czy cokolwiek, będąc już na naprawdę wyższym poziomie siatkarskim, będę miała do czynienia tylko i wyłącznie z, profesjonalnymi zawodniczkami, z profesjonalnym przygotowaniem motorycznym, i tutaj nie będzie żadnych znaków zapytania. Mhm. Ale niestety tak nie jest i to jest pierwsza rzecz na tej liście, że, mimo że turecka liga jest naprawdę, no, jedną z 2 najlepszych na świecie w tym momencie, nadal, zdarzają się takie sytuacje, że zawodniczki, przyjeżdżają, na sezon przygotowawczy, po 3 miesiącach leżenia na kanapie albo nad basenem. Mhm. I to, nie powiem, jest bardzo irytujące, bo, siatkówka to jest sport zespołowy i to tylko pokazuje, że nie wszyscy traktują tą pracę poważnie i nie Mhm. wszyscy podchodzą do tej pracy profesjonalnie i to jest na pewno pierwsza rzecz na tej liście. No, a kolejna rzecz, wydawało mi się, że, jest to oczywiste, że idąc do pracy na taką i taką ilość godzin, będąc dostępną od poniedziałku do niedzieli na każdy telefon i, czy nie wiem, wracając z meczy nieraz o, 1 w nocy, czy te wszystkie podróże i w ogóle będzie to oczywiste, że będę dostawała pieniądze na czas. I będzie to oczywiste, że idąc do pracy, dostaje się wynagrodzenie na czas. I tak, to jest druga rzecz na tej liście, rzeczy, które na pewno są, em, no, nieprzyjemne, Mhm. będąc w sporcie i w sportowym życiu, bo to nie jest jednak tak oczywiste, jakby się wydawało. No, a trzecią taką rzeczą, która może być, zaskakująca dla ludzi, którzy nie mają nic wspólnego ze sportem, jest to, że surprise, surprise, nie ma czegoś takiego jak chorobowe, Mhm. szczególnie jak się jest zawodniczką, grającą w pierwszej szóstce. Zdarzały się mecze, że grałam z gorączką, z zapaleniem płuc. Mam nadzieję, że mój lekarz tego nie usłyszy. Eee, Ja ale tu no jakby mhm. no Ja zdrowie jednak nie jest tak. priorytetem Mm. w sporcie. No, to prawda, że jakby tam nie ma zmiłuj się. Bardzo rzadko się zdarza, że to jest powód, dla którego
szczególnie przy ważnych meczach. Po prostu jest jakaś absencja zawodnika, który jest szczególnie, tak jak wspomniałaś, szóstkowy. Ale oprócz tego ja tu dodam jeszcze, że oprócz tego, że zdrowie to jedno, ale tutaj nie ma pogrzeb, urodziny, chrzciny, wiesz, gdzieś tam O nie, to absolutnie. też imprezy rodzinne to tam są na Nie, nie, drugim nie. torze, nie? No, to prawda. Nie, A nie, nie, jakby, absolutnie. a jakby zabrać ci siatkówkę, to co by zostało? Oj, bardzo dużo. Siatkówka to jest, wydaje się, że to moja 80% mojej osobowości przez to, że Mhm. moje social media, czy to jak pokazuje się publicznie jest w większości związane z siatkówką. Ale siatkówka to jest, nie wiem, może jakieś 20% mojego życia. Mhm. Poza tym mam rodzinę, poza tym mam inne moje pasje, poza tym e, mam relacje z ludźmi, których kocham, których doceniam, moją miłość do zwierząt, jakieś działalności charytatywne również, o których po prostu nie mówię, bo uważam, że o takich rzeczach się nie powinno mówić, bo pieniądze lubią ciszę, a jeżeli chce się komuś pomóc, to powinno się komuś pomóc z dobroci serca, a nie z chęci promowania się na czymś takim. Mhm. Więc tak, 80% mojej osobowości w social mediach to jest siatkówka, ale poza siatkówką jestem też normalnym człowiekiem i normalną Mhm. kobietą, która ma swoje życie i robi 1 500 000 różnych innych rzeczy i na pewno, na pewno to nie jest wszystko, co mam. Mhm. No na pewno normalną, jak normalną, jesteś na pewno kobietą pełną pasji. To przybijam pieczątkę do tego. I tak na koniec, kochana, powiedz mi, co ty chciałabyś jeszcze przeżyć? Bo ty jakby czerpiesz z życia garściami. Ja to wiem, ja to czuję. Ale tak abstrahując od medali, od marzenia grania w reprezentacji Polski, nie? Bo to jest dla mnie Mhm. oczywiste. Ale co jeszcze ty z tego życia chciałabyś wykrzesać? Co jeszcze przeżyć? Lista jest pewnie bardzo długa, ale tak wiesz, jeszcze co ci przychodzi do głowy? Szczerze powiedziawszy, to może ta lista nie jest wcale aż tak długa, jakby się wydawało. Mhm, Jest parę miejsc, które na pewno chciałabym odwiedzić, które zawsze były na tej mojej liście marzeń, ale myślę, że taką najważniejszą rzeczą, najważniejszym osiągnięciem, które chcę mieć w swoim życiu, mhm, to zwolnić, mm, bo tempo mojego życia jest naprawdę przeogromne. Chciałabym zwolnić, wybudować dom, na jakimś zielonym wzgórzu z widokiem na morze i mieć dzieci. To mhm, jest moje największe marzenie na moją przyszłość. mhm. A myślałaś już, gdzie chciałabyś ten dom wybudować? Eee, no i tu pojawia się, temat, który jest tematem do wielu dyskusji, w mojej rodzinie. No. Tak, oni Nie bardzo słyszę, by to mnie rodzina chcieli mieć teraz blisko. zatyka uszy. Zatyka Tak, uszy, oni nie bardzo no, chcieli nad no, Bałtykiem tam chcieliby mnie mieć blisko. no na Mm-mm. pewno. Nie, 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 nie. A w Nie, nie marzeniach nad Julki? Bałtykiem. No właśnie, a w marzeniach Julki to gdzieś, gdzie jest cieplej? Dokładnie. Znaczy, powiem tak, naprawdę bardzo dobrze się czuję w Turcji. Tu mam Mm, bardzo, bardzo dużo już znajomych i nawet przyjaciół. Mam swojego partnera i myślę, że jeżeli wszystko będzie układać się tak, jak się układa teraz, to nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby założyć tutaj rodzinę. mhm, kropka. Tego ci życzę z całego serca. Graj jak Dziękuję. grasz, cudowne statystyki masz, ale też korzystaj właśnie z tego życia i spełniaj marzenia. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Widzimy się. Całuję. Dzięki. Dzięki. Pa!